Cześć, dzisiaj w końcu będzie tutaj pierwsza raz bardziej merytorycznie, ale jeszcze na wstępie podziękowanie za wczorajsze spotkanie grupy białystok.net, czyli dla Maćka Instrowicza zaproszenie oraz dla firmy Software House za udostępnienie lokalu i że mogliśmy na sobie siedzieć i gadać właśnie do północy oraz za ten kozacki bimberek. Dobra, do rzeczy. Ostatnio dostałem kilka pytań, po co robię ten kurs w kontekście tego, że jest za darmo. Odpowiedź krótka brzmi, bo mogę i chcę, ale dłuższa jest bardziej skomplikowana. No więc tak, po pewnym czasie są ciekawsze rzeczy do roboty niż samo zarabianie kasy. I mówię to z perspektywy osoby, która swego czasu już nie raz leciała na przykład na 1,5 etatu, czasem więcej, chodziła po godzinach, chodziła w weekendy, aby jak więcej hajsu zgarnąć. No i analogicznie na przykład pół roku temu, jak cisnęliśmy miesięczny kontrakt dla firmy z Niemiec, hajsu było jak lodu, oczywiście już mniejszym wysiłkiem, normalnie na cały etat, także jakieś doświadczenie mam. Przykładowo obecnie zarabiam 1/3 tego co pół roku temu, jakoś tak. Dalej dobra kwota jak na polskie warunki, ale robię o wiele ciekawsze rzeczy, które sprawiają mi większą satysfakcję. Patrząc troszkę dalej w przeszłość, zawsze lubiłem w jakiś sposób pomagać, udzielając się na forach, czy nie wiem, znajomemu pomogłem w treningu, czy tam powiedziałem jak mu się odżywiać i było ok. I teraz tak, rok temu wziąłem udział w konkursie Dajcie Poznać, udało mi się go wygrać, ma być kolejna edycja z miejsca, wszystkich zapraszam, ale dzięki niemu nastąpiła we mnie pewna wewnętrzna przemiana. Czyli pierwsza sprawa. Stworzenie projektu open source, czyli takiego, który jest za darmo, ma otwarty kod, dostępny jest dla każdego i udostępniasz go dla dobra społeczności. Oczywiście lubiłem używać takich projektów w własnych stosowaniach, bo były za darmo i były dobrze napisane, ale sam uważałem tworzenie takiej straty czasu. Troszkę się pomyliłem. Bardzo się pomyliłem. I teraz druga część, czyli ten cały blog, udzielanie się w internetach i tak dalej, wyjście do ludzi, część społecznościowa, super sprawa. Także, co się we mnie zmieniło na lepsze i ogólnie strasznie się zajarałem takim udzielaniem i tworzeniem czegoś pro publico bono. Również w międzyczasie udało mi się troszkę pomóc tam niektórym znajomym, przykładowo taki Łukasz z Gdańska, pozdrawiam, chociaż wiem, że sam czata nie masz. Przebranżył się też z budownictwa, dostał zajebistą wpływ w IT. Także sama idea jakiegoś tam, powiedzmy, nauczania, czy ładnie mówiąc mentoringu już chodziła mi od ostatnich miesięcy po głowie, ale jakoś nie miałem czasu, żeby ją zrealizować. I właśnie odezwał się do mnie Patryk Huzarski. Najlepsze jest to, że go w sumie nie znałem. Ja go kojarzyłem z for sportowych również, on mnie, ale to tyle. I tak właśnie mnie podpytał, czy mu nie podpowiedział przykładowo czegoś nauczyć, jakiego języka, jakiej technologii, jak tam zmienić ścieżkę kariery, również z budownictwa, co ciekawe. No to ja mu na to, długo się nie zastanawiałem, prawdę mówiąc. Stary, zróbmy z tego kurs, zróbmy to porządnie, zróbmy to online, niech inni ludzie, którzy błądzą, też z tego skorzystają. No i teraz wracając do oryginalnie postawionego pytania, po co to robić i po co robić w ogóle za darmo. No więc pierwsza odpowiedź brzmi, bo nie wszystko kręci się wokół hajsu. Druga kwestia jest taka, że samo udzielanie pomocy i że faktycznie komuś da się pomóc, sprawia satysfakcję, przynajmniej dla mnie. Celem nadrzędnym jest oczywiście, aby Patryk jak najbardziej skorzystał, a przykładowo był w stanie zmienić za jakiś czas branżę, ale jeżeli z tego korzysta również 5, 10 czy 100 osób online, to jeszcze lepiej. Gdyby ktoś się zastanawiał, ile zajmuje mi przygotowanie pojedynczego odcinka, no to konkretnej odpowiedzi jeszcze nie mam, ale taką pewną średnią udało mi się wstępnie wyciągnąć. Tak szacują średnio na 5-10 godzin w tygodniu, czyli uszczelnimy do 7-8 godzin per odcinek, wliczając to właśnie nagrywanie, montaż, obróbkę, wpis na blogu i całą resztę. Gdyby ktoś sobie chciał to przyjść na hajs, no to wliczając tam moją ostatnią stawkę godzinową i że kurs potrwa 4 miesiące, to dałoby gdzieś, nie wiem, kilkanaście tysięcy złotych powiedzmy. Ale chciałbym, żebyście zrozumieli, że na przykład taki kurs, który teraz robię, traktuję również mocno jako inwestycję w siebie i w jakieś tam promowanie powiedzmy swojego nazwiska. Jeżeli teraz ludzie zobaczą, że ja jestem w stanie dostarczyć jakieś wartościowe treści i czegoś ich nauczyć, to prawdopodobnie jakaś część z nich być może wróci w przyszłości i nie wiem, na przykład zapłaci. A jeżeli nie, to trudno. Niemniej jednak satysfakcja z nauczania i udostępnienia materiału za darmo dla innych do nauki pozostanie na zawsze. Na to wszystko częściowo miał również wpływ inna idea, w sumie naszej organizacji Nordwind, której jestem jednym ze współzałożycieli. Celem naszej organizacji właśnie poza tworzeniem software'u jest budowanie tzw. samoorganizujących zespołów, czyli po prostu takich bytów, które same się organizują dla ludzi ambitnych oraz propagowanie tej idei. My jesteśmy tak zwaną turkusową organizacją, tak zwaną Teal Organization, czyli taką strukturą, gdzie nie ma szefów, managementu i tak dalej, jest 100% płaska. Naszym celem nie jest, aby sobie walnąć CEO, CTO czy jakiś inny przedrostek w hiperkorporacji, tylko aby zespoły, które chodzą w skład Nordwindu, miały z tego jak największe korzyści. Czyli tak widzicie również po tym przykładzie, nie wszystko kręci się wokół hajsu i są ciekawsze rzeczy dające więcej satysfakcji, na przykład promowanie jakiejś ambitnej idei. A jeżeli w czym jesteś dobry, no to tak czy inaczej dobry hajs zgarniesz prędzej czy później, jak tylko jesteś trochę ogarnięty.
ale potrzeba na to tylko trochę czasu, cierpliwości. Tu również mógłbym podać analogiczne podejście do projektów, które sobie lubię ze znajomymi bądź sam po godzinach, ale to jest temat na następną historię. Tyle na dziś. Na razie.